Siema, witam w nowej serii, w której będę przeglądał stare moje czasopisma o grach. Moim takim w zasadzie jednym z ulubionych czasopism było czasopismo Play. Mam raptem kilka numerów. Z początku czasopismo Play było o grach na konsole, na pecety. Później niestety stało się czasopismem tylko pecetowym, więc jakby przestałem się nim interesować. Co niestety było słabe w tym czasopiśmie, to okładki, które były mało wytrzymałe, więc tak jak widać, wszystkie moje numery Playa są niestety bez okładek, więc nie jestem w stanie określić, który to jest numer, jaka jest data wydania tego numeru, ale może tak zacznę po kolei, co ja tu mam. Więc pierwsza strona. Baldur's Gate Dark Alliance, zapowiedź gry, która miała wyjść chyba na PS2. Tutaj ciekawa strona sklepu Ultima, który do dziś funkcjonuje z cenami z tamtych lat. Szkoda, że nigdzie tu nie ma żadnej daty. Mieliśmy Game Boy Advance'a za 399 zł, jeszcze do tego gratis pokrowiec. A gry, jeszcze były gry na PSX-a, więc to jest jakiś dość stary numer. Tony Hawk Pro Skater 2, platynowa seria 109 zł, a trójka jeszcze normalne wydanie 149 na PSX-a. Gry na Game Boya Color. Pokémon Emerald za 159 zł. Ta gra jest chyba dzisiaj jedną z najdroższych gier z Pokémonami. Jeśli ktoś ma kompletną wersję w pudełku, to jest to bardzo droga gra dzisiaj. Jak ktoś wtedy ją kupił za 159 zł, to dzisiaj mógłby na niej zarobić. Podobnie tutaj Zelda Oracle of Ages i Oracles of the Seasons, też drogie gry. No dobra, jedziemy dalej. Co tam jest dalej ciekawego w tym numerze? Turok Evolution. Zapowiedź, jeszcze jakaś wczesna zapowiedź, bo tylko króciutka. Na GameCube'a miałem tą gierkę. Fajna gierka to była. Przyjemna. Drakan. Jakaś babka na smoku. Pamiętam, że głośno było swego czasu o tej grze, ale chyba jak już wyszła, to jakoś nic konkretnego sobą nie reprezentowała. Co innego Mafia. Też tutaj jest jakaś zapowiedź pierwszej Mafii, czyli jest to dość stary numer czasopisma. Virtua Fighter 4, no to bijatyki to już nie jest jakby moja dziedzina, którą bym się interesował. Metal Gear 2, najbardziej oczekiwana gra na PlayStation 2, w którą nie grałem co prawda nigdy, ale nie żałuję, bo słyszałem, że są strasznie długie cutscenki. Myślę, że ciężko byłoby mi przez nie przebrnąć. Ja zawsze wolę jednak stawiać na rozgrywkę niż na cutscenki. A nie, to już jest recenzja. 9,4 dostała na 10. Także spoko ocena. Zresztą czego się można było spodziewać po tej grze. A to jeszcze jest jakaś historia w ogóle Metal Gear Solid. Mamy tutaj pierwszą część Metal Gear'a wydana na NES-a i na 8-bitowe komputery, potem dwójka wydana chyba tylko w Japonii na MSX i kolejna na NES-a wydana jakby. Dziwne, nie wiedziałem, że była jeszcze druga część na NES-ie jakaś. Potem Metal Gear Solid na PlayStation i na PC-cie. Na Dreamcastie też chyba. Z Blimcastem, czyli z emulatorem PSX-a. Metal Gear Solid na Game Boy Color. Miałem tą grę. Chyba specjalną na 200 widzów ją gram. Metal Gear Solid 2. No i dalej przyszłość. Jeszcze wtedy nie była znana, co się wydarzy. To mamy kolejną genialną grę. Tony Hawk Pro Skater 3, którą się nagrałem na PC-cie bardzo dużo. I troszkę też na PSX-ie. Na PSX-ie ona miała grafikę na engine Tony Hawk'a 2, więc dużo słabszą. I ocena 9,5, jeszcze wyższa niż Metal Gear 2 dostał. Także to nie przelewki.
I tutaj przy okazji jest recenzja właśnie wersji na szaraka. To tutaj widać właśnie, że grafika jest dokładnie taka sama jak w Tony Hawku 2. No i ocena od razu leci na łeb troszkę. I jeszcze recenzja na Game Boya Color w tym wypadku. Jest zapowiedź wersji na GBA, ale tutaj jest recenzja na Game Boya Color i dostała aż 7. Grałem, wprawdzie nie miałem oryginału, ale grałem na programatorze na Game Boyu, no i dla mnie to było mało grywalne, powiem szczerze. Bardzo wyproszczone takie. Nie miało się pełnej swobody poruszania się. Wipeout Fusion na PlayStation 2 też bardzo wysoka ocena, 9,2 na 10. Nie grałem w tą grę, grałem w Wipeouta trójkę tylko na PSX i to chyba nawet w demo jedynie. Ten charakterystyczny bolid właśnie z Wipeouta. Taka sobie gra, powiem szczerze, trochę taka zżynka z F-Zero nintendowskiego. Szybkie wyścigi, ale jakoś mi dupy nie urwały. Natomiast tutaj mamy Advance Wars. To jest dla mnie gra wybitna. Wprawdzie nie miałem nigdy oryginalnego kartridża na Game Boya Advance'a. Już wtedy 10 lat temu, jak zbierałem Game Boye i gry, to była bardzo droga gra. No ale grałem w to na emulatorze w jedynkę, tylko w dwójkę nie grałem. I tłukłem w to jak szalony. To była znakomita gra i teraz czekam właśnie na tą wersję reboot, a teraz z uwagi na wojnę na Ukrainie to niestety znowu przesunęli jej premierę na nieznany bliżej czas. Także ciągle trzeba czekać, żeby zagrać w tego reboota. A ta gra była znakomita. Tutaj widzicie zresztą jeszcze wyższa ocena, 9,7 na 10. I tutaj jeszcze ciekawostka, że wcześniejsze części wychodziły w Japonii. Ukazała się na pierwszą konsolę Nintendo, potem na Game Boya. Pierwsza część na Game Boya czarno-białego. Ciekawe, fajnie by się w to pewnie grało. Taka widać uproszczona, no ale jednak to też z Game Boya jest Game Boya Color. Niestety tylko w Japonii. Szkoda. Musiałbym to kiedyś sobie sprawdzić, kurczę, na emulatorze. Bo grałem tylko tą wersję Advance i była świetna, naprawdę świetna była. Devil May Cry, kolejna wysoko oceniona gra. Nigdy w to nie grałem, więc nie wiem, nie potrafię się wypowiedzieć na ten temat. Shenmue 2, czyli słynna gra z Dreamcasta i chyba też na Xboxie ją można było mieć, jeśli się nie mylę. No, nigdy nie grałem w żadne Shenmue, nie miałem nigdy Dreamcasta. Chyba nawet nigdy w życiu nie grałem na Dreamcastie. Szczerze mówiąc, raz widziałem jak ktoś grał, ale ja nawet chyba nie miałem osobiście w rękach pada, także tutaj też nie bardzo mogę się coś wypowiedzieć. To była chyba pierwsza taka gra, która stawiała na quick time eventy. Soul River, Legacy of Kain Series. To grałem w Legacy of Kain jakąś część na PSX-ie, w demko tylko. I średnio mi się podobała. Więc też tutaj za bardzo się nie wypowiem. Evil Twin. Jakiś horrorek na PC-ta. Tutaj plakat nawet nie wyjęty z Potwory i Spółka i z Wipeouta Fusion. Nie był mi widocznie potrzebny do szczęścia. SSX Tricky. To chyba jeszcze taka wersja bardziej na wesoło. Ja mam jakąś wersję SSX-a na Xboxie 360 i to jest dla mnie taka średnia gra. Nie przepadam jakoś bardzo za snowboardem. Batman, taki w komiksowym stylu na PS2 i Piotruś Panna Szaraczka. Tylko 4 na 10. O co chodzi? Zwiedzamy wyspę, walczymy z złymi piratami i nudzimy się potwornie. Plusy. Piotruś? Minusy cała reszta. Czyli to nie, można się domyślić, że nie jest to zbyt dobra gra. I tutaj mamy dwie recenzje na Game Boya Color. Nie za wysoko ocenione, 5,8 na 10 Planeta Małp. Tak z widoku widać, że to jakaś platformóweczka jest. Oraz tutaj druga gra,
Cubics Race and Robots to jakieś wyścigi robotów. Też średnia ocena, tylko 6/10. To jest jakaś chyba gra muzyczna Renaissance. O, Mech Platoon to też była gra, którą się bardzo jarałem. Pamiętam, jak dostałem swojego pierwszego Game Boya Advance'a w życiu, znaczy jak sobie wymieniłem na niego Nintendo 64 chyba, tak? Z Perfect Darkiem wymieniłem na Game Boya Advance'a z Maxem. I później bardzo chciałem mieć jakąś grę na Advance'a i właśnie ta gra mnie jarała, no bo byłem fanem zawsze strategii. Tutaj ta recenzja też mnie dość zachęciła do tej gry. W zasadzie znałem tą grę tylko z tej recenzji tutaj i z tych raz, dwa, trzy, czterech screenów. Więc to wszystko, na czym bazowałem swoją wiedzę o tej grze. Bardzo chciałem ją mieć, ale ona była w którymś numerze w gazecie, właśnie w Ultimie, gdzieś nawet w dobrej cenie. Teraz nie będę szukał. Chyba w jakiejś promocji była wtedy za 79 zł, więc ja po jakimś czasie zadzwoniłem do Ultimy, czy jeszcze ta gra jest. To już ani tej gry nie było, ani tym bardziej tej ceny, więc niestety nigdy nie wpadła w moje ręce. Szkoda. Ale grałem w nią później na emulatorze i okazało się, że wcale nie jest taka super, jak mi się wydawało, więc nie ma tego złego. Twisted Metal, Small Brawl. Jakieś wyścigi samochodzików zdalnie sterowanych na PSX, a nic chyba ciekawego. 5,8, więc szału nie ma. MotoGP, wyścigi ścigaczy, czyli też nie moje klimaty. Street Fighter, bijatyczka na Game Boy Advance'a 8/10, czyli chyba dobra gra. World Party, no to na pewno dobra gra. Bardzo dużo się w to nagrałem na PC-cie. Gierka bardzo mi się podobała. Pamiętam, jak się grało z kuzynami. Tylko chyba to jeszcze Worms Armageddon żeśmy wtedy grali, a nie w tą wersję. W każdym razie świetna gra. Burnout. Pierwsza część Burnouta na PlayStation 2 8/10. Minus tutaj wpisali, że plusem gry jest szybkość i świetne kraksy, a że minusem jest, że to zabawa tylko na kilka dni, czyli uznali chyba, że gra szybko się nudzi. I tu mamy kolejne gry na Pocket Soccer, jakaś prymitywna dość piłka nożna, ale o dziwo dostała 8/10, więc może nie jest taka zła, jak wygląda na screenach. No to na Game Boya Color. Silenty kontra Residenty, czyli tutaj mamy jakiś pojedynek przez jakiegoś redaktora napisany. Tu chyba nawet są jakieś moje właśnie odpowiedzi. Co wolę, jatkę czy zaskoczenie? Muszą być w wiadrach krwi dymiące wnętrzności. Zaznaczyłem, że nie. Wolę filmy z Freddym Krugerem od Egzorcysty. Nie, też zaznaczyłem, że nie. Strach czy zabawa? Boję się, gdy z szafy wylatuje obsmarowany truposz. Nie boję się wielkiego, ohydnego owada. Tak. Prosto czy w grudach? Nie lubię długich gadek, enigmatycznych odpowiedzi, łamigłówek. Tak. Lubię walczyć z potworami, nie cierpię pozostawać w niepewności. Za każdą odpowiedź tak 5 punktów, czyli mam 5, 10, 15. I za każdą odpowiedź nie 1, czyli 17. Od 12 do 18. Wybór nie jest łatwy. Obie gry Cię zaciekawią, ale tylko jedną z nich pokochasz. Najlepiej przetestuj obie. Pamiętaj, że na pośpiesznym oglądaniu traci nastrojowy Silent Hill. Czyli wychodzi na to, że nie jestem zdecydowany na żadną z tych gier. Kody do Advance Warsa. Nigdy ich nie używałem. Nawet nie wiedziałem, że były. Ciekawe. To jeszcze czasy, kiedy do gier były różnego rodzaju cheaty. To jakiś poradnik do Pro Evolution Soccer, czyli do PESA słynnego pierwszej części. Chyba jeszcze na szaraka. Także to skomplikowane tabelki. I tutaj jest Headhunter, chyba gra z Dreamcasta, jest solucja, jak się ją przechodzi. Także to też... I tutaj mamy listy od czytelników i komiks. Nic śmiesznego tak naprawdę i jakieś pady
nieoryginalne różnych firm. To jakaś manta badziewna. Mam dosłownie taki sam pad. Zaraz gdzieś go tutaj mam. Zaraz go pokażę. Przynajmniej postaram się pokazać. Nie starczy mi kabla, nie będę się szarpał, ale mam taki pad, tylko że nie od manty. Dobra, i tutaj nawet zrobiłem krzyżówkę. Widać, jak je brzydko pisałem wtedy. Chyba miałem wtedy, nie wiem ile lat, ale to jest jakaś data może gdzieś na końcu, do kiedy wysłać na przykład odpowiedź do krzyżówce. Losowanie odbędzie się 15 kwietnia 2002 roku, czyli jest to numer playa z 2002 roku. Okej, wszystko jasne w temacie. Także to był jeden numer playa, bardzo ciekawy. Co my tu mamy dalej? Game Boy Advance za 500 zł, czyli ten numer musi być starszy. Jeszcze Dreamcast w ogóle występuje. Co my tu mamy w sklepiku ciekawego? Pokémon Silver, Pokémon Gold po 149 zł na Game Boya Color. Final Fantasy 8, ale z platynowej serii za 109. Final Fantasy 9 za 249 na szaraka, czyli to jeszcze była w miarę nowość wtedy. Siphon Filter 3 zapowiedź. Grałem w 1 i w 2. Znaczy żadnej nie przeszedłem. 2 to tylko u kolegi grałem. 1 to trochę u siebie. Return to Castle Wolfenstein. To się nagrałem na PC-cie dużo. Tylko nie lubiłem tych misji skradankowych takich, gdzie trzeba było się czaić. Final Fantasy X. To kiedyś próbowałem grać na PS2, ale oczywiście się bardzo szybko odbiłem od tej gry. Także no, był duży hype jak to na każdą część Finala, ale na hypie się niestety skończyło. Atlantyda to na podstawie animacji. Właśnie będę się... Max Payne'a też się grało dużo na PC-cie. No jeszcze na moim pierwszym PC-cie Pentium 3 500 MHz, wysoka ocena 8,6 na 10. Tu zaznaczyć, że jest tylko na PC. Później jak jeszcze Xbox wyjdzie, to na Xboxie również ta gra będzie. Fajna, ale dość trudna ta gra była, jak pamiętam. Twisted Metal. No, to się grało na PS2. Pamiętam u Mateusza, żeśmy w to grali. Bardzo fajna gra. Rozwałka konkretna. Przyjemna gierka. Typy z podziemnej gwiazdy. Tu koleżka wyskakuje przez szyberdach na tym, tak jak katapultuje się niczym pilot z myśliwca. Fajna gierka. Sonic Adventures 2 na Dreamcasta, recenzja 9,1 na 10, genialna. W minusach wpisali jedynie, że kamera czasem głupieje, a tak to generalnie same plusy. No, fajna na pewno gra, nie grałem w nią nigdy nie grałem na Dreamcastie, także gierka niestety jest mi obca. Tony Hawk Pro Skater 2 i tu mamy recenzję wersji z Game Boy Advance'a, dostała 9,1 na 10, czyli że jest gra genialna. No ja bym się z tym nie zgodził, bo przez taki izometryczny rzut kamery, to jak wyskoczymy właśnie na rampie, to strasznie ciężko się potem ląduje, łatwo się wywalić, bo ciężko właśnie przy takim widoku kamery ciężko jest wyłapać kąt lądowania. I tutaj jeszcze Rayman Advance też bardzo wysoko oceniony. Tylko ta postać taka strasznie duża się wydaje, przez co pewnie mamy bardzo pole widzenia małe. Stupid Invaders. To mi kompletnie nic nie mówi, jeśli chodzi o tą grę. Podejrzewam, że też jakaś platformóweczka 3D na Dreamcasta i na PC-ta wydana. Siła śmiechu czy śmiech na siłę? Aha, czyli gra, która koniecznie próbuje być zabawna. O, a tutaj mamy Dreamcasta, proszę bardzo, 499 zł, nowy Dreamcast. Myślę, że dzisiaj to używany pewnie kosztuje podobnie albo drożej. Pamiętam, że Dreamcasta właśnie nie miałem, bo nawet jak zbierałem konsolę, to już wtedy Dreamcasty były drogie. Nie wiem, co ja tu wycinałem, że jest kartka wycięta. Tutaj nic ciekawego, jakieś wyścigi ciężarówek.
18-kołowców. Crazy Racer z Konami. To jest gra na Game Boya Advance'a. Taki można powiedzieć klon Mario Karta, tylko z postaciami od Konami. Mamy tu chyba Draculę z Castlevanii, Ninja z Metal Gear Solid. I to takie dwie osoby znane mi. Red Faction 1 na PC i PS2 wyszła. Na PS2 miałem Red Faction 2, a Red Faction 1 grałem na PC-cie. Podobało mi się właśnie to niszczenie ścian w tej grze. Sympatyczna gierka. Chociaż dzisiaj to bardzo kanciasta grafika. Dragon Warrior 3 na Game Boya Color. Zobaczcie jaka ocena. 9,6. Genialna. Wciągająca fabuła, długi czas zabawy. Czyli to jest jakby kolejny RPG z tej serii Dragon Warrior. Pamiętam, że właśnie takie recenzje na Game Boye to czytałem wręcz z wypiekami na twarzy. Zawsze bardzo mnie jarały. Chociaż grafika niby nie taka prosta, ale zawsze miałem to takie wyobrażenie, że jak się weźmie to w ręce, gra się handheldowo, to jednak jest większy fan. Chociaż nie miałem nigdy okazji w tą grę zagrać, tak jak w wiele innych, którymi się jarałem. I właśnie to wszystko było na podstawie takiej tylko jednostronicowej recenzji, a już człowiek sobie wyobrażał nie wiadomo co. A tu z kolei Tomb Raider na Game Boy Color. Króciutka recenzja, 2 tylko screeny z gry, ale widać, że typowo Game Boyowa grafika 7,5 na 10. Dla porównania Mumia, grafika trochę podobna, ocena już tylko 5. Tutaj jakieś dwie mało interesujące gierki. I co dalej? Pinobi. Kolejna gra na Game Boy Advance. Kururin. Takim patyczakiem się jeździ. To gdzieś grałem chyba na emulatorze w tą grę. Taka trochę logiczna, trochę kombinowania, żeby tym obracającym się patykiem nie zahaczyć o krawędzie. Tak nawet szczerze powiem, sympatyczna była gierka. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Gran Turismo 3. Ale to jest jakieś porównanie. Czyli to jest kolejny taki jakby pojedynek Gran Turismo 3 do wszystkich innych gier. Czyli tak totalnie trochę bezsens jak dla mnie robienie takich porównań. I teraz przechodzimy do działu właśnie z solucjami. Tu mamy opis przejścia Alone in the Dark. Czyli tu nic kompletnie ciekawego. I kody. Kody do Max Payne'a. Na PC oczywiście trzeba jakieś parametry dopisywać, żeby uaktywnić cheaty. Do Castlevanii Circle of the Moon. To by się pewnie przydało. No więcej magii. Z Castlevania Battle. I do F0 Maximum Velocity. Ale to są kody tylko na odblokowanie nowych pojazdów. I na końcu jeszcze jakieś kody. Dobra, to jest kolejny numer playa. Co my mamy w następnym ciekawego? Zaczynamy standardowo od cen w Ultimie. Oni mieli stałą reklamę tutaj. Cena ta sama co w pierwszym numerze. Jeszcze Final 6 jest, proszę. Z 99 zł. Jeszcze zawiera demo Finala 10. Oczywiście płytka tylko na PS2 do odpalenia. A poza tym tak samo właśnie taki Pokémon Emerald 159 zł. Można było wtedy nakupić normalnie, tak samo Golden Sun 179. Ktoś wtedy miał kapitał, mógł nakupić tych gier i sobie w formie inwestycji, a teraz sprzedać z dużym zyskiem. Proszę, zapowiedź Warcrafta trójki, trochę się grało w to na PC-cie. Co my tu dalej mamy ciekawego? Tutaj widzę, że na razie nic wielce ciekawego nie widać. Toka jakaś wyścigówka. Same zapowiedzi, takie jedno dosłownie zdaniowe. Commandos 2. Widocznie jeszcze się wtedy nie ukazał. Grałem w to. Medal of Honor Frontline to miałem z kolei na GameCube tą gierkę. Soldier of Fortune 2, no to jedynkę pamiętam się dużo grało, fajna gra to była. Dwójka no niestety nie była fajna. Była bardzo słabą grą.
Bardzo mało w to grałem. EG Cover 2 to też grałem sporo. Trudna ta gra była, tam jednym strzałem się ginęło. Ale nie miało się co grać na PC, to się grało w to, co było. Medal of Honor Allied Assault, no to tego to już nie zliczę, ile razy przeszedłem. To jeszcze na takim starym PC, że po prostu chodziło to dramatycznie. 9,3 na 10. Kurczę, jakie to jest teraz brzydkie, jak się spojrzy. Kiedyś to wrażenie robiło niesamowite. Ale gra nie była zła, jak na swoje czasy to była naprawdę porządna gra. O, i proszę bardzo, Command & Conquer Renegade. Widzę, że oni w ogóle bardzo byli tacy łaskawi w ocenianiu tych gier. 9 na 10. Przeszedłem tą grę. Tak jak zresztą większość gier z serii Command & Conquer. Podobała mi się, ale nie oceniłbym jej aż tak wysoko. Była momentami dość nudna, dość puste były lokacje. Żeby strzał. O, Ico na PlayStation 2. Czyli jest to gra, która się ukazała przed Shadow of the Colossus. Nie grałem w tą grę, powiem szczerze. W remastering na PS4 również nie grałem. No i tutaj mamy kolejną genialną grę. Tą recenzję to po prostu zaczytywałem te dwie strony do bólu. W kółko i na okrągło. Tutaj nawet jest porównanie do Final Fantasy VII. Golden Sun to była jedna z moich ulubionych gier. Na pewno na Game Boy Advance'a obok Advance Wars to chyba jest moja ulubiona gra. 9,6 na 10, genialna. W minusy wpisali nieco przegadane dialogi. Pod tym się mogę podpisać obiema rękami, bo rzeczywiście w tej grze dialogi to były totalnie głupie. Ale poza tym rewelacja. Znakomita gra. 007 Agent Under Fire. Zupełnie nie jak w filmie. Grałem w to chyba na PC-cie. No cóż, poza GoldenEye'em z Nintendo 64 to pozostałe gry o Bondzie jakoś tyłkami nie urwały. Half-Life na PS2. Grałem oczywiście na PC-cie, na moim pierwszym PC-cie z Pentium 3500. A tutaj na PS2 minus chrupiąca animacja, czyli gra tak dość prymitywna jak Half-Life graficznie, a jednak na PS2 potrafiła zwolnić. No cóż. One Piece Mansion, jakaś gra na PSX, kompletnie mi to nic nie mówi. Echo the Dolphin na PS2, proszę bardzo, na PS2, a nie na Dreamcasta. Echo the Dolphin no to grałem jedynie na Mega Drive i beznadziejna ta gra była. I tu już mamy recenzję Drakana, który w tym poprzednim którymś numerze był tylko zapowiedzią. Ocena jak widać nie taka zła. Vampire Knight, Srebrny Strzał. Kolejne gry na Game Boy Advance oraz Pro Evolution Soccer. Pierwsza część na szaraczka. 8,5 na 10. Najlepsza piłka na PSX. Wpisano w plusach, w minusach. To samo co VSS Pro Evo 2. No a czego byście chcieli od piłki nożnej? Mega Man X6 na PSX-a. Grafika wygląda jak z Game Boy Advance'a. Oraz Breath of Fire. Miałem tą grę na Game Boy Advance i dwójkę też. Graficznie, no to jak się porówna Super Nintendo do Game Boy Advance'a, to kolory są fajniejsze w Super Nintendo. W Game Boyu są takie różowe, takie przejaskrawione. Gra była spoko, ale nie umywała się do Golden Suna. Potwory spółka, słabizna 5 na 10. Na Game Boyu oceniona o dziwo lepiej, a na Game Boyu Colorze 4 i 7 słaba. Tony Hawk Trójka kontra SSX Trick to już kompletnie durne porównanie moim zdaniem. Tutaj też jest ankieta, we wszystkich dałem odpowiedź tak. Czyli jesteś urodzonym fanem Tony Hawk's Pro Skater, nikt Cię nie zmusi do przeniesienia uczuć na inną grę. Tony Hawk Pro Skater 3 da Ci miesiące zabawy, nie ma odwrotu. Zgadzam się z tym. Tony Hawk'a Trójkę tłukłem naprawdę bardzo długo.
I dochodzimy do cheatów. O, do Golden Suna coś tam było. A, że można zmienić imiona bohaterów. Czyli to jest taki w sumie nic praktycznego tak naprawdę. Co by ułatwiło grę, chociaż gra i tak jest łatwa. A tutaj mamy poradnik jakiś do Grand Theft Auto 3. No, samochody chyba te, które się zbierało. Chociaż nie wiem. Ale tutaj mamy chyba opisy ukrytych paczek i jakichś tam ważnych miejsc na mapie. Pamiętam, że mimo, że nie miałem gry, to i tak czytałem te poradniki. No bo nie, co było robić. A tu z kolei z tego korzystałem. Tutaj nawet jakby się przyjrzeć, to widać, że zakreślaczem są podzakreślane dżiny, bo tutaj są właśnie, to są poradniki, gdzie zdobyć dżiny, bo ja oczywiście chciałem zdobyć wszystkie. Chyba nawet mi się to udało. O, tu jeszcze jest mapa z Golden Suna. Też tu mam pozaznaczane te lokacje długopisem. Korzystałem z tego, jak grałem w Golden Suna, także fajna sprawa. Nawet już nie pamiętałem, że to było. Dział listów, oczywiście króciutki tu jest, no i tu jakieś akcesoria. I tak nam zlatuje kolejny numer playa. Następnym znów mamy Finala 6 tutaj w sprzedaży. Co tu jeszcze jest ciekawego? Chyba jest to podobny okres, bo nadal są Tony Hawk'i w tych samych cenach co wcześniej. Golden Sun, Breath of Fire jest za 219, a Golden Sun za jedyne 179 zł. O, a Emerald Pokémon 149, wcześniej chyba był 159, jak pamiętam. O, i Luigi's Mansion 1 na GameCube. A dwójka była na 3DS-a, trójka jest na Switcha, którą przeszedłem. A ja myślałem, że jedynka też była na DS-a czy 3DS-a. Będę musiał sobie jakieś gameplaye pooglądać na YouTube z tej gry. A, i tutaj mamy, nie wiem dlaczego ja to tak wycinałem, zapowiedź Sonica Advance'a. GameCube miał świetne kampanie reklamowe w tamtych czasach, właśnie takie fajne plakaty z kostką i zawsze coś tam w tej kostce było. To jest akurat reklama Luigi's Mansion, bardzo Cię wystraszy i koleżka schowany w kostce. Fajna sprawa. Bardzo lubiłem właśnie te reklamy GameCube'a z tamtych lat. V-Rally trójkę. Nagrałem w jedynkę na PC i na Nintendo 64 i w dwójkę na PSX-ie. W demo tylko. Jak większość gier na PSX-ie. A w trójkę nie grałem nigdy. Warcraft 3. To się grało na PC. Pamiętam, że strasznie mi ta gra lagowała, bo to grałem na moim starym PC 500 MHz. Obi-Wan. W tą część Gwiezdnych Wojen chyba nie grałem nigdy. Ona podejrzewam, że była z dwójki może nawet. Kolejny Star Wars. I kolejny. Taki, ten numer stoi Star Warsami. Ciekawe, że oni tu robią jakiś Knight 2, no to w tą grę się grało. Chyba nawet kilka razy ją przechodziłem. Wysoka ocena. Dobra gra to była. No i kolejne Star Warsy, nie wiem co to za przegląd. Lubię Gwiezdne Wojny, ale bez przesady, no. Co za dużo to niezdrowo. Jedi Power Battles to miałem tą grę na Game Boy Advance, ale była bez szału. Taka trochę jak fleszówka, taka zjawy raczej gry na stare telefony. Nic szałowego naprawdę. Tu coś porwane mamy, coś tutaj się zadziało, nie wiem. A tu Wario Land 4, niestety pierwszej strony brakuje. 9 na 10 dostała ta gra na Game Boy Advance'a. Bardzo fajna grafika. Nie miałem tej gry na Game Boy, niestety. Trójkę miałem. Shadow Hearts na PS2. Kolejna gra, która kompletnie nic mi nie mówi. W tej grze prawy dolny róg ekranu powinno zdobić czerwone kółko jak na filmie od 18 lat. Jest tu przemoc, krew i te klimaty. Czyli rozumiem, te klimaty to znaczy co? Erotyka jakaś? Era futbolu. Minus z gwiazdką. Zaraz gdzieś tu, skoro jest gwiazdka, to powinno być jakieś Nie wiem dlaczego jest gwiazdka.
jest gwiazdka, to powinno być wyjaśnienie, dlaczego jest gwiazdka. Ale nic tutaj takiego nie widzę. Ale może ta gra jest tak zła, że nawet na ocenę nie zasłużyła, bo bym się nie zdziwił. Tytuł nam mówi, że to jest chyba polska gra w ogóle. Więc kto wie, może tak być. Jakie wymagania? Pentium 2233. I plakat z Gwiezdnych Wojen. O, i tu kolejna świetna reklama GameCube'a. NBA Court Side. A tu mamy Kobe Bryant, ołtarzyk zrobiony. No już tragicznie zmarły Kobe Bryant. Shadow Man 2. 5/10. Pamiętam, że kiedyś chciałem mieć jedynkę na PSX-a i to tylko na podstawie screenów z czasopisma. Dobrze, że nie miałem, bo podobno to nie była dobra gra. Kubuś Puchatek na Game Boya Color, coś dla dzieciaków. Dynasty Warrior na PS2 to jest chyba taka gra. Tak jak teraz jest dużo gier z przydomkiem Warrior, gdzie się tłucze jakieś dzikie zastępy przeciwników. Rayman na PSX-a 6/10, czyli średniak. O, Final Fantasy VI na PSX-a. No jak szczerze mówiąc, chętnie bym zagrał wtedy, gdybym miał. Znaczy miałem, nie miałem, może i miałem PSX-a wtedy, no ale z drugiej strony, no wtedy, znaczy teraz gdybym się cofnął w czasie, to wtedy bym chętnie zagrał, ale wtedy to jednak wolałem bardziej współczesne gry niż cofanie się do ery SNES-a. The Nation's Land of Legends. To jest z kolei gra na Game Boy Color, którą też bardzo się jarałem właśnie pod wpływem tej recenzji, którą zagrałem sobie kiedyś tam na emulatorze. To jest takie jakby Diablo na Game Boy Color. Się chodzi i tłucze stworki i tam jakieś itemki zdobywa, także bardzo rozbudowana gra jak na możliwości Game Boy Color. I tutaj jakieś tworzenie muzyki na Game Boy Color i Advance też, czyli składanie sobie bicików z jakichś gotowych sampli. Jeszcze chyba, nie wiem czy to jest reklamowane przez Eminema, skoro stawili tu jego zdjęcie. A tu erę futbolu dodali do czasopisma. To musi być znakomita gra, naprawdę. Tomb Raider 1, 2, 3, 4, która ma najwyższą ocenę? 3. No i 3 miałem, także. I tutaj mamy kolejny pojedynek, porównanie GTA 3 do State of Emergency. Tutaj wszystkie odpowiedzi mam na tak, to znaczy jesteś doskonałym materiałem na gangstera. Szybkie bryczki i ostre giwery dostarczają Ci emocjonujących przeżyć. Dzięki Grand Theft Auto 3 zapominasz o całym świecie. No ja niestety musiałem zapominać o świecie dzięki recenzjom, bo gry niestety nie miałem, a na PC mi nie chodziła, więc musiałem czytać sobie tylko recenzje i oglądać screeny. To poradnik do Baldura Dark Alliance, chyba na PS2 to była gierka, jak się nie mylę. Że możemy to przelecieć szybko. I kolejny komiksik z sucharem jakimś. I strefa listów. Bo mam okazję kupić Nintendo 64. Napiszcie coś o grach na tę konsolę. Poradźcie, czy warto ją teraz kupić, czy to prawda, że jest tam Resident Evil 0. Jeżeli Nintendo nie będzie Twoją pierwszą konsolą i czujesz, że minęło Cię wiele gier, kup ją. Jeśli jednak dopiero zaczynasz interesować się elektroniczną rozrywką i chcesz grać w najnowsze przeboje, kup raczej konsolę, która ma przyszłość, czyli taką, na którą będą się ukazywać gry. Czas N64 już się skończył. No to prawda. Chociaż ja w tamtym czasie też mniej więcej miałem Nintendo 64. My polecamy Mario Party, Mario Kart. To prawda. GoldenEye też się zgadzam. I co tam jeszcze? Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, no to standardem polecieli tutaj. Uwaga na wersje językowe i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, Paper Mario, no jest trochę tych gier, czyli nie totalnie nie zjechali gościa. Cieszy mnie to, że nie powiedzieli, żeby nie kupował, bo to chłam czy coś, tylko konstruktywnie mu powiedzieli i to dobrze.
Jedziemy dalej. Będzie długi filmik, ale co tam? O, tu świetna reklama na Game Boy Advance'a. Normalnie taki plakat aż by się chciało powiesić sobie na ścianie. No tylko spójrzcie. Mario Kart Super Circuit i reklama kask rozwalony, wypaloną dziurą, wbitą skorupką, bananem. Super wyścig, wszystkie chwyty dozwolone. Racing without rules. Bardzo fajna reklama. W tamtych czasach, kurczę, te reklamy były fajne, takie z mocą. A dzisiaj to wszystko to są takie bzdury, totalnie poprawność polityczna to wszystko zabija. Dragon Warrior 7 na szaraczka chyba zapowiedź. Ale wydaje mi się, że to tylko w Japonii chyba wyszło. Chyba dopiero 8 wyszła na PS2. I tu znów ten Soldier of Fortune 2 się przewija w zapowiedziach, co już wcześniej był w którymś numerze. Double Dragon. Film Double Dragon. Gierka. Aha, czyli to jest gry zdobywają Hollywood. Resident Evil z Milą Jovovich. Co tam dalej? Street Fighter, beznadziejny film. Mortal Kombat 1, fajny film. 2 to było Dno. Super Mario Bros. Dno. Tomb Raider Dno. Wing Commander nie oglądałem. Grę zresztą też nie grałem. James Bond, no to wiadomo, dobre filmy. Tu akurat jest Tomorrow Never Dies. Miałem tą grę na PSX. Była średnia, miała paskudną grafikę. Ale nie była zła. Matrix. Tego nowego Matrixa nie oglądałem jakoś. Słyszałem nie za pochlebne opinie. A w to grałem w demko na PSX-ie. Sympatyczna gra. Kojotem łapiemy owieczki. Między innymi. Jest Trusia oczywiście tam. Klonoa. Klonoa teraz ma być jakoś wznowiona na Switcha. Była zapowiedź na Nintendo Direct. 9/10 na PS2. Podobno dobre gry z tej serii są, ale nigdy nie grałem w żadną. Platformówka XXI wieku. Arcanum. To jest ta jakaś nowsza część, bo jeszcze była przypowieść o maszynach i magii. Z karabinu czy czarami? Oto jest pytanie. W świecie Arcanum odpowiedź ma zasadnicze znaczenie. No cóż. Nie grałem w to. Mój kolega grał. On to grał we wszystkie takie RPG izometryczne, jakie się ukazywały. No ja niestety nie. Dobra, co dalej? Razor. Szkoda, że nie Razor przez E, nie? Razor, no to jest inaczej hulajnoga. Między innymi. Jak to w angielskim czasem słowa mają kilka znaczeń. A tu Goofy. Tu mam wrażenie, że brakuje strony, bo jakoś tak nie ma drugiej strony, części tego koleżki, tylko jest od razu Goofy. 26, 29, 7 z 2 stron brakuje. A tutaj przygody Goofy'ego na PSX-a, też jakaś pewnie sympatyczna platformóweczka, coś w stylu może to jest Story 2. Zwariowany dom Goofy'ego. Last Blade 2, jakaś bijatyka na Dreamcasta. Out Trigger, znów gra na Dreamcasta, czyli to jest chyba starszy trochę numer playa. Soldier of Fortune 1 tu mamy z kolei, czyli to na pewno musi być starszy numer. Na PC i na Dreamcasta 8/10. Grało się w to. Kurde, to była tak brutalna gra, ja grałem w nią jak miałem 13 lat. Masakra. Nie chciałbym, żeby mój syn grał w takie gry, jak będzie miał 13 lat. Ants Racing 4.3 mierna. Wcale się nie dziwię. A tutaj co mamy? Game Boy Advance 489 zł. Breath of Fire 4 na PSX-a. Nigdy nie grałem w tą grę, nawet nie widziałem jej. Chyba sobie sprawdzę z ciekawości gameplay jakiś. Ale zobaczcie, Tony Hawk Skateboarding 1 za 69 zł jedynie. Bardzo dobra cena. GTA 2 69 zł. Game Boy Color za 299 zł. Nówka. Dreamcast 499. I znów mamy Pokémony po 159. Advance Wars 179. Dobre ceny. Dzisiaj używki drożej chodzą. Bomberman Tournament. To też właśnie na tą grę się jarałem na Game Boy Advance'a. To po tym jednym screenie tak naprawdę, że jest jakaś wioska
gdzie tam się przyjmuje questy, a sobie od razu bzdurałem, że to jest jakiś RPG 9/10, także ocena też świetna. Jarałem się, ale oczywiście jak w większości przypadków nigdy tego nie miałem. I tu Bloody Roar 3 na PS2. Ja grałem Bloody Roar 1 i 2, oczywiście w demówki na PSX. Mario Kart Super Circuit. Gra na Game Boya Advance'a, którą grałem na Game Boy Advance. I no, była bardzo fajna, ale jakoś tak, podobnie jak w tej wersji ze SNES-a, nie czułem za bardzo tej jazdy, bo miałem wrażenie, że jakby ten kart stał w miejscu, a przesuwało się podłoże pod nim. Fajny to jest opis. Każdy, nawet największy twardziel, amator strzelanin, horrorów, choć raz powinien zagrać Mario Kart, na pewno nie pożałuje. A to plusy: doskonały tryb wieloosobowy, minusy: nic nowego. Na co ma być nowego w Mario Karcie? Nie wiem, questy? VIP to na pewno nie może być dobra gra, ale o dziwo aż 6,5 na 10. Tutaj w ogóle jaka recenzja z jednym maleńkim screenem. Barbie. Jaka wysoka ocena, nie wiem kto to oceniał. Chyba gra dla dziewczynek. Ilość dziewczynek grających na Game Boyu to raczej też nie jest dużo. A tu mamy porównanie Max Payne'a z Hitmanem. Tu dałem z kolei wszystkie prawie odpowiedzi na nie. Czyli tutaj lubisz kombinować, zamiast pięścią na ustach ruszać do frontalnego ataku. Hitman to gra, którą się zachwycisz, w której się zakochasz, ale ile już dawno go nie ukończyłeś. No Hitmana 1 i 2 to ja rozpykałem bardzo szybko. 2 to miałem w ogóle kupioną gdzieś na stadionie dziesięciolecia z polskim dubbingiem nagranym przez ruskich, czyli gadających po polsku z takim ruskim akcentem. Śmieszne to było. Cheaty, jeszcze raz cheaty. I trochę akcesoriów do Game Boya tym razem. I to wszystko. A Dreamcast, czyli emulator PlayStation na Dreamcasta, pokazuje, jak poprawia grafikę, że nie ma pikselozy w grach na PSX-a. Dobra, lecimy kolejny numer, bo nie ma czasu. Co my tu mamy? Reklama Wormsów. Baldur's Gate to jest chyba Mroczne Wrota. Koniec Dreamcasta, proszę. Nagrobek. Koniec Dreamcasta. Dreamcast żył tylko 2 lata. I tutaj mamy właśnie artykuł o tym, że wnikliwy raport Playa ujawnia prawdę o smutnym końcu konsoli firmy Sega. Jak się okazuje, czekają ciekawe życie po życiu. Czyli pewnie jacyś moderzy, jakieś cuda na kiju. Fear Effect gra, Effect 2, cel shadingowa, taka gra na PSX-a, nigdy nie grałem. Commandos 2 na Dreamcasta i na PS2. Teraz też ta gra wyszła wznowiona, jakby taki remaster na wszystkie współczesne konsole. Także ciekawa sprawa. Legend of Dragon to jest taki też RPG na PSX-a, nisko oceniony, jak widać. Nigdy w to nie grałem. Kiedyś chciałem, bo kiedyś jarałem się takimi grami, ale bondowanie na ekranie. Szpiedzy prawie tacy jak my. Czyli tu mamy jakiś przegląd gier z Bondem. Bardzo tak pojedyncze. James Bond Jr. z 92 na NES-a wydany. Miałem tą grę na Pegasusie. GoldenEye. To była moja ulubiona gra. A Tomorrow Never Dies też tu jest, proszę bardzo. Miałem taką recenzję, ale w PlayStation Magazine kiedyś bym pokazywał, tam mam większą recenzję tej gry. Miałem tą grę na PSX-ie, przechodziłem ją wielokrotnie. Była dość krótka. The World is not enough to z kolei tutaj mamy na Nintendo 64 prawie 10 na 10 dostała, a na PSX-ie 8,6. Także bardzo wysoko oceniona ta gra na Nintendo 64. Na pewno miała trochę lepszą grafikę niż na PSX-ie. 007 Racing to już z kolei nie za bardzo. Też na PSX. O, No One Lives Forever to pamiętam tą grę. Miałem na PC-cie. Pamiętam, że grałem w nią dość po cichu, bo jak strzelili do naszej agentki, to ona tak jęczała jak w pornosie. I się bałem, żeby mama nie usłyszała, że jeszcze sobie pomyśli, co ja oglądam.
A tu coś wyciąłem, chyba logo Pokémon było mi do czegoś potrzebne, jak byłem nastolatkiem. To jest karcianka z Pokémonami, w którą nigdy nie grałem, ale zaczytywałem się w recenzji. Jet Set Radio, gra na Dreamcasta. Na Steamie ją mam, trochę pograłem. Nawet sympatyczna grafika, fajna, taka cel shadingowa. Sprayowanie, skejtowanie. Fajnie się tutaj z tą policją ma różne spiny, ale sympatyczna gierka to była. Kolejne Gwiezdne Wojny, nawet wysoko ocenione. Proszę, proszę. Czyżby jakiś następca Rogue Squadron? Sacrifice. Też 9/10. Kurczę, rzucają tymi ocenami, nie wiem na co to jest. Jakaś strategia chyba. Knockout Kings, jakiś box. Rayman, kolejny Rayman. Dużo coś tych Raymanów ostatnio. W tych numerach, które przejrzałem. Gift. Czy można wymyślić bardziej odrzucającego bohatera? Masakra. Kangurek KO. O, w to się grało. Kurde, fajna gra była. 1 i 2. Na PC-cie oczywiście tłukłem. Ale nawet na Dreamcastie to wyszło. Proszę, proszę. Kto by pomyślał? Nie wiedziałem o tym. Mrs. Pac-Man, Maze of Madness. Żarłoczność nagrodzona. Nie grałem. Grałem tylko w Pac-Man World na PSX-ie. Bardzo fajna gra to była. A Ready to Rumble Boxing 2 na Dreamcastie to właśnie widziałem kiedyś, jak ktoś to grał. Także to był mój jedyny kontakt taki fizyczny z Dreamcastem, jak widziałem, kiedy ktoś to grał. A Ship to miałem na PC-cie z kolei. Taka sympatyczna gierka. Tylko trochę irytująca przez to ganianie owiec. Daikatana to kiedyś na Nintendo 64 w to grałem. Na emulatorze beznadziejne to było. A tutaj na Game Boya Color 5,9, także też bez szału. I tu z kolei mamy kolejne porównanie dwóch gier. Tutaj nawet nie brałem udziału w tej ankiecie, bo żadnej z tych gier nie znałem jakby. Lista przebojów, proszę bardzo. PlayStation, Tony Hawk 2, Fear Effect 2, Final Fantasy 9, Game Boy Color, Pokémony Puzzle na pierwszym miejscu, na PC Sacrifice, ten co nie znałem co to jest, na PS2 SSX, na Dreamcasta Shenmue, na Nintendo 64 Zelda Majora's Mask i tutaj jest 2 sztop, czyli chyba głosują czytelnicy. I to jest Tony Hawk 2 na pierwszym miejscu, Pokémony żółte na drugi, proszę bardzo, na trzecim Colin 2, Diablo 2, tenis nawet się wkradł, dziwna sprawa. Właśnie zawsze mnie zastanawiają, na jakiej zasadzie są te oceny przyznawane. O, i tu mamy poradnik do finala 9. Mam go na Switchu. Na razie jestem tutaj, w punkcie drugim, czyli przeszedłem punkt pierwszy, zapalamy latarię, rozmawiamy, dochodzi do walki, po chwili rozmowy akcja przenosi się do Aleksandrii i jestem na etapie Aleksandria, zwiedzamy miasto. Sam początek gry. Ale fajnie, że odnalazłem tutaj tą solucję, więc jakbym się zaciął, to mogę sobie, proszę bardzo, raz, 2, 3, 4. Czy ta gra się już kończy tutaj? Chyba tak. Czyli w 4 raptem stronach mamy streszczone przejście całej gry. Czyli łatwo można się odnaleźć, jakbym się zagubił. Ciekawa sprawa. Kody, jeszcze raz kody. O, i mamy Ultimate, tym razem się schowało na końcu czasopisma. Co my tu mamy ciekawego? Red Alert na PSX za 69 zł. Final 8 za 109. To patrzę tylko po tych, gdzie jest obrazek, już mi się nie chce czytać tych, wiecie, opisówek. Konsola Nintendo 64, 399 zł. Ale gry cholernie drogie. Donkey Kong 269. To jest chyba z expansion packiem razem od razu. Także drogie. Pokémon żółty 139 zł. Niebieski i czerwony tak samo. Także ciekawe ceny. I tu znów mamy jakieś akcesorium. Game Boy Camera. Co? Tylko 45 zł kosztowało. I drukarka, no to już około 100. To już nam trochę cena się robi wyższa. I to tyle. I jeszcze na koniec. I to jest numer z 2001 roku.
Jeszcze na koniec chciałbym pokazać takie coś. To też było dodane do Playa, encyklopedia. Wszystko o konsolach. Zobaczmy sobie. W pierwszej stronie mamy Dreamcasta, cena konsoli 699, tylko nie ma tu chyba daty, z jakiego dnia jest ta encyklopedia. Chyba początku 2001 roku. Ceny gier, liczba gier około 400. Zegar 200 MHz. Najlepsze gry Soul Calibur, Shenmue, Crazy Taxi. Najciekawsze zapowiedzi Shenmue 2, Jet Set Radio 2, Virtua Tennis 2. Nintendo 64, cena około 350 zł. Liczba gier poniżej 300. A, jeszcze tu są oceny. Nasza opinia. 3 ptaszki dostał Dreamcast. Nintendo 64, tylko 2 najlepsze gry. Super Mario 64, GoldenEye, Legend of Zelda, Ocarina Czasu. Najciekawsze zapowiedzi Tony Hawk Pro Skater 2, Conquer Bad Fur Day i Paper Mario. PlayStation, cena 599, liczba gier około 3000, 3 z plusem. Tekken, Gran Turismo, Final Fantasy, najlepsze gry. Najlepsze zapowiedzi Siphon Filter 3, Spider-Man, dziwne. I Tony Hawk Trójka, ciekawe. PS2, cena 2000, około 200 gier było wtedy. Dead or Alive, Ridge Racer 5, Rayman Revolution. Jakoś nie zachęcają mnie te 3 gry. Zapowiedzi Final 10, Gran Turismo, Metal Gear. To z tych zapowiedzi to tylko Final 10 mógłby mnie chyba interesować. Game Boy Color, cena 299 zł, liczba gier około 2000. Chyba trochę tu przesadzili, wydaje mi się, no nie wiem. Najciekawsze gry, seria Pokémon Harvest Moon, Cannon Fodder. Miałem Cannon Fodder. Nie była to aż tak dobra gra, żebym się tak zachwycił. Najciekawsze zapowiedzi, no to Zelda Oracle of Ages to z pewnością. Miałem tą grę. Game Boy Advance, około 550 zł, około 140 gier. Najlepsze gry, Super Mario Advance, F-Zero X, Rockman. Najciekawsze zapowiedzi, Tony Hawk 2, Golden Sun, Rayman. No Golden Sun to bez wątpienia. GameCube. Zapowiadana cena, czyli to jeszcze przed premierą, $199. Premiera wiosna 2002. W produkcji około 50 gier. Najciekawsze zapowiedzi Rogue Squadron, seria Zelda z Resident Evil 0. Czyli jeszcze kompletnie nic nie wiedzieli, tak samo Xbox. Zapowiadana cena $299, czyli o 100 drożej niż GameCube. No cóż. I Halo, już w zapowiedziach było, także... Patrząc na Xboxa trudno uniknąć skojarzeń z PC-tem. Twardy dysk chłodzony wiatraczkiem, procesor Intela, karta sieciowa na zdjęciu i gniazdo, karta graficzna firmy Nvidia, no i system operacyjny Microsoftu. Dlaczego wy byście chcieli od konsoli, którą zrobił Microsoft? I to by było na tyle. Także pokazałem te moje ulubione numery Playa, które mam. Mam jeszcze kilka numerów Playa, jak później zaczął być tylko o PC-tach, ale to już mówię, to już jest... Później przestałem go kupować, bo się obraziłem, że już nie jest to konsola. W ogóle dziwny taki krok. Nie wiem, czy ludzie po prostu w Polsce nie mieli konsol, że przeszli tylko na PC-ty. No dziwne to dla mnie było, naprawdę. Ja właśnie kupowałem to dlatego, że było tu dużo o konsolach. I tylko dlatego tak naprawdę, bo te PC-towe recenzje to mnie tak średnio interesowały. Tak samo właśnie jak jakieś CD Action, Secret Service, to te czasopisma nie mają dla mnie takiej wartości sentymentalnej z tego właśnie względu, że to są stricte PC-towe czasopisma. Jest tam bardzo niewiele na temat konsol. W zasadzie CD Action chyba się pojawiło o konsolach, o grach konsolowych dopiero kilka lat temu raptem, jak już większość czasopism poumierała, więc oni musieli być tak bardziej uniwersalni, ale kiedyś to byli tylko w zasadzie o PC-cie. Także to jest pierwszy odcinek, możliwe, że ostatni. Zobaczymy, jak to będzie o Playu, czasopiśmie Play z lat mniej więcej 2001-2002. Niestety nie uchowałem się żadna okładka. Czasopisma były zaczytywane wręcz do bólu, także wybaczcie mi to, że nie udało się żadnego zachować w takim stanie, żeby móc się pochwalić jego okładką, ale niestety dużo się czytało. Także dziękuję, jeżeli ktoś oglądał
to pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.